Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, błogosławię was nieustannie, abyście nie zbłądzili. Jesteście moim ludem, nie zapominajcie o tym, a jako moje dzieci musicie być samą moją miłością. Świadectwo nie jest słowem, ale ciągłą praktyką dzieł i czynów w mojej woli, które są przykładem dla wszystkich braci i sióstr. Ciężar waszych kroków powoduje, że się zatrzymujecie, czujecie, że każdy krok jest dla was trudniejszy i tak jest, że nie tylko człowiek trzyma się grzechu, ale zło nieustannie wylewa swoje błoto, aby moje dzieci były zdezorientowane i nie czyniły postępów. Tak jak chodzenie jest trudniejsze w każdej chwili, tak moje dzieci, te, które się nawracają, dostrzegają siłę mojego Ducha Świętego. Kim jest moja matka, kim są moi bracia? Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy pełnią wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Ta prawda nie była dla przeszłości, ona jest żywa i pulsuje dla was w tej chwili. To pokolenie wielkich postępów we wszystkich dziedzinach jest jednocześnie pokoleniem najbardziej pogrążonym w złych czynach, które sprawiają mi wielki ból. Znów mnie krzyżujecie i, jak w przeszłości, niektórzy znów krzyczą: ukrzyżuj go, a ponieważ nie widzą mnie, próbują ukrzyżować tych, którzy są moimi. Grzechy ciała obfitują pośród was. Diabeł zna słabość człowieka i postanowił zaatakować rodzinę, dlatego widzicie tak wiele rodzin, które się rozpadły. Mężczyzna i kobieta pozwolili diabłu uwieść ich swoimi oszustwami. Z powodu mnogości niewłaściwych czynów popełnionych przez ludzkość, zbłądziła ona, przyjmując aberracyjne czyny, podobne do tych, które popełniają same demony. Grzech człowieka jest nadal tym samym, przez który rozpoczął on swoje oddzielenie od naszej boskiej woli. Ten grzech nieposłuszeństwa prowadzi do pychy, a pycha powoduje bunt, dlatego ludzkość znajduje się w buncie nie tylko przeciwko mnie, ale i przeciwko sobie. Chaos uogólnia się w ludzkości, a ludzkość pogrążona w całkowitym chaosie jest celem tych, którzy dobrze wiedzą, jaka jest platforma do przedstawienia oszusta, antychrysta, w dokładnym momencie, aby ludzie go powitali. Nie, dzieci, to nie są bajki. W czasie represji przypomnijcie sobie te moje słowa i będziecie żałować, że z nich szydziliście. Tak wielu jest wśród moich, którzy się mnie zapierają. Nie raz, nie dwa, nie 3 razy, nie żałując potem, oni raczej przekształcili swoje życie w ciągłe zapieranie się mnie, a bunt, w którym żyją, jest pożywką dla ciągłych działań sprzecznych z wiarą, z miłością, z miłosierdziem, ponieważ nie posiadają duchowości. Zamęt znajduje się wśród mojego ludu, w tych, którzy żyją na mojej drodze i w tych, którzy się nawracają, ale z bólem mówię wam, że jest ich niewielu. Reszta widzi, że przed nimi dzieją się zmiany sprzeczne z moją wolą i nie wywołuje to w nich najmniejszego skrupułu, nie mogą zlokalizować substancji, która ich zanieczyszcza i trwają bez kontroli, przyklaskując temu, co prowadzi ich do zguby. Na waszych oczach powstają nowe i konsekwentnie fałszywe religie i niektórzy zanurzają się w nich z bezinteresownością wobec mnie. Uważają, że przychodzą do mnie z rutynowymi praktykami, będąc bezlitosnymi, a to nie jest mój Kościół. Moje dzieci nie patrzą mi w oczy, aby nie stać się ofiarą sumienia, które wzywa ich, aby więcej nie grzeszyć. Czy zdajecie sobie sprawę, moje dzieci, jak wielu braci jest opętanych przez zło i natychmiast rzucają się na życie tych, którzy są im najbliżsi? Dla tego pokolenia jest to normalne.
Jesteście o krok od przeżycia wojny między mocami, która obejmie ludzkość, a nie nawracacie się, nie modlicie się, nie wzywacie mnie, nie pamiętacie o mnie. Ziemia, na której się urodziłem, znów stanie się ofiarą bólu, zapominając, że władza nie jest ziemska, lecz duchowa. Ludzkość wygasa, nie jest zainteresowana zbliżeniem się do mnie, dlatego stworzenie ludzkie stwardniało w swoich dziełach i działaniach. Dojdziecie do przekonania, że mnie nie potrzebujecie, usuniecie mnie ze swego życia, nie będziecie mnie wzywać, ale zapominacie, że mój Duch Święty, choć skruszony i pokorny, pozostaje w każdym z was. To jest wielkość mojej miłości, dlatego ostrzegłem was, abyście byli czujni na zło i nie byli łatwymi ofiarami. Moje biedne dzieci. Nazywacie mnie apokaliptycznym, ponieważ ostrzegam was przed wydarzeniami, które was spotkają, owocami złych czynów i uczynków. Nie znalazłem odpowiedzi, zamiast tego zaatakowaliście moje słowo jak wilki atakujące owce. Głodni ludzie powstają przeciwko swoim ciemiężycielom, w niektórych krajach przez mocarstwa umierają ludzie, to wtedy człowiek, majaczący z powodu głodu, dopuści się okrucieństw nigdy wcześniej niewidzianych. Powstania na całym świecie zapowiadają to, co nadejdzie jako iskra, aby wzniecić atomowy ogień III wojny światowej, która będzie postępować, eksterminując życie. Jest to ręka, która powstanie z najbardziej niszczącą prędkością, jaką kiedykolwiek znał człowiek. Byłoby lepiej, gdyby człowiek, który zdecyduje się zniszczyć dużą część ludzkości, nie urodził się. Nie zapominam o moim ludzie, moje niebiańskie legiony będą interweniować, aby nie zginęli niewinni. Podkreśliłem wasze obowiązki jako moich dzieci. Biada temu, kto pozostaje letni lub odrzuca moje akty miłości. Biada temu, kto źle traktuje jednego z moich wybranych. Biada temu, kto pozbawia niewinną osobę nadziei. Umiłowani, mój krzyż ukaże się z mocą i chwałą na niebie, niezwłocznie, a każdy zmierzy się ze swoją miarą. Szybko, w jednej chwili, wielki znak na firmamencie sprawi, że przypomnicie sobie, że przychodzę z mocą, chwałą i majestatem. Mój lud przyjmie nowe przykazania, a ja będę nad nim lamentował. Tak będzie, gdy uzurpator weźmie mój lud z zaskoczenia i uciśnie go bezbożnością. Ból nadchodzi dla ludzkości. Moja matka powita moje dzieci i wyrwie je z rąk piekielnego smoka. To moja matka wraz z moim aniołem pokoju i moimi legionami wykorzeni uzurpatora mojego ludu i wyzwoli go z niewoli. Mój umiłowany ludu, udaj się do swoich aniołów stróżów, towarzyszy podróży i obrońców, aby cię prowadzili i pomagali ci w chwilach trudności. Módlcie się i proście swoich obrońców o pomoc. Oni pozostają w pogotowiu, aby przyjść do was. Nie jesteście sami, nie oddam was w ręce wrogów mojego ludu, ale mój lud musi pozostać wierny naszej Najświętszej Trójcy, modlić się i wypełniać to, co jest prawem dla moich dzieci. W każdym błogosławieństwie daję wam siebie, Jezus.